How much pain do you feel every day on a scale of 1 to 10? 9, 10. Ronnie Coleman, ikona i legenda świata kulturystyki, rozpoczął swoją dominację w tej dziedzinie w 1998 roku. What was it like winning your first Olympia? Oh, it was the most amazing thing that will ever happen to me. Początkowo skupiał się na treningu siłowym, biorąc udział w zawodach powerliftingu. Started when I was about 12. Wow. So like I say, I was on the powerlifting team. Jednak, jak sam wspomina, swoją największą dyspozycję siłową osiągnął prawie 25 lat później. I think I started powerlifting when I was 14, 15 years old, doing deadlifts and stuff. And I didn't do that 800 till I was almost 38 years old. Jego potencjał kulturystyczny został dostrzeżony przez właściciela siłowni, który zaproponował mu darmowy karnet w zamian za udział w zawodach kulturystycznych. Taki obrót spraw zainicjował jego karierę w kulturystyce. I never got into the sport to win the Olympia. I got into it just for a free membership to the gym. Ronnie od początku mógł liczyć na wsparcie bliskich. Rodzina towarzyszyła mu na zawodach, a jego mama przygotowywała posiłki. My mom cooked all my food. Yeah. So those 6 meals you had a day were actually cooked by mama? Yeah, exactly. Już rok po swoich pierwszych startach Ronnie przechodzi na zawodowstwo, zdobywając swoją kartę pro w Polsce, w Katowicach. I turned pro like in a year, you know. Most guys it take about, 5 years and they build their popularity up. I didn't get a chance to do that. Praca w policji była drugą pasją Ronniego. Z uwagi na swoje imponujące rozmiary od początku nosił mundury szyte na miarę. The only clothes I could try on were the ones that were tailor made for me. You know, I can't go to the store and just like try on a suit. Prowadzeniem Colemana w świat środków dopingujących zajmował się Flex Wheeler. When was the first time you took steroids? It was probably 1995 or 1996, somewhere in there. You were 29, 30. I was 30 years old, the first time ever. Okay. And I can remember, like it was yesterday, because I was so afraid to do all that stuff back then. Well, I got a lot of information from Flex Wheeler. He gave me a lot of information. Początkowe obawy Ronniego z czasem ustąpiły miejsca większej świadomości i przekonaniu, że jest to kolejny etap w drodze do osiągnięcia sukcesu. I was strong, I was deadlifting and squatting 700 pounds without it. Wzrost popularności Colemana był równoległy do jego sukcesów sportowych. Jego pierwsze zwycięstwo Mr. Olympia I got $100,000 for winning each one. Pozwoliło mu skupić się jeszcze bardziej na treningach. Po zdobyciu tytułu Coleman nie spoczął na laurach, jego ambicja i chęć rywalizacji tylko wzrosła. I go to the gym with an attitude, and stuff like if they want to go to war, I take them to war, and they. Kontuzje Colemana były tak poważne, że w pewnym momencie nie mógł nawet chodzić. After all of that, not only could I not walk, I couldn't even lift my legs. I couldn't even raise my foot up off the floor to walk. Jednak, podobnie jak w kulturystyce, nigdy nie przestaje pracować i ciągle dąży do odzyskania zdolności chodzenia bez pomocy wózka inwalidzkiego czy kul. And despite physicians and surgeons who have recommended, instructed Ronnie Coleman to stop lifting weights, hey, you're damaging your body. He loves it so much that. Przez lata Coleman przeszedł ponad 13 operacji, w tym 2 operacje wymiany bioder i wiele innych zabiegów mających na celu złagodzenie bólu spowodowanego uszkodzeniem dysków międzykręgowych. Please don't tell me he's about to go to the gym one day before his surgery. I just hope he's not about to walk in the gym and start lifting weights. Niestety operacje te pogorszyły jego stan zdrowia i sprawiły, że ikona kulturystyki straciła większość swojej mobilności. In all, the surgery lasted almost 13 hours because he'd have to cut me in the back and put in some parts, put in screws and put in spacers. Then he had to roll me over, and then cut me on the side and put in these big old cages. Jak to się wszystko zaczęło? Co do tego doprowadziło? Well, I hurt my back in high school actually. And then I hurt it real bad playing football.
Jak ujawnił w podcaście Rogana, Coleman przez 10 lat trenował z poważną przepukliną dysku. Yeah, it was painful. You know, to have a disc just pop out. I was getting ready for the Arnold Classic at this time. It was December 1996. Wasn't 600 pounds, and you know, 600 pounds for me is like nothing. I always do like, you know, 12 to 15 reps with that, and I was coming up on rep number 8, and pow, the disc just popped out. Now what Ronnie is describing is that the disc herniation has pushed enough outwards towards where the nerve exits the spinal cord through the intervertebral foramen. Now it is pushing on this nerve and therefore is causing these symptoms that he is now feeling. Ograniczenia mobilności, z którymi obecnie się zmaga, są wynikiem problemów z przepukliną kręgosłupa, której początku dopatruje się już w czasach jego gry w futbol akademicki oraz zawodach podnoszenia ciężarów, w których za młodu występował. I had to go to chiropractor. He had to work on me for like every single day. Swojej pierwszej poważnej kontuzji doświadczył już w wieku 17 lat podczas zawodów podnoszenia ciężarów. Próbując przysiąść z ciężarem około 227 kg, doznał urazu pleców. When someone has this occurrence with a disc herniation or hurting their back, they will feel quite seized up. Typically, our clients will describe that standing up straight the next morning was difficult to impossible. To wydarzenie zapoczątkowało serię kontuzji, które miały wpływ na całą jego karierę. Once you lose and damage your disc, that is irreversible. Jego treningi były ekstremalne. W 2000 roku podczas przygotowań do Mr. Olympia wykonywał martwy ciąg z obciążeniem 342 kg na 4 powtórzenia, a następnie 363 kg na 2 powtórzenia. I know other bodybuilders won't do, you know, like squat 800 pounds, deadlift 800 pounds, leg press 2300 pounds. Bench press 500 for reps, you know. W 1996 roku podczas intensywnego treningu przysiadów I just heard a loud pop. I thought the guy actually that was spotting me had hit me, getting me fired up, you know. Yeah, I'm like, what was that loud sound? I'm like, he said, I don't know. I'm done with squatting. So I went on over and did leg press, did hamstring, a couple exercises. Came home and I ate, took a shower, put on my uniform to go to work, and I'm like, wait a minute. And I like, should I make this right turn and go to work, or should I make this left turn and go to the hospital? Co miało dalekosiężne konsekwencje. Nie szukając natychmiastowej pomocy medycznej, spowodował poważne problemy ze swoim kręgosłupem. I can't keep resting and going on like this. I have to do my job, so I have to get back in the gym and I have to perform and build my legs back up and build my physique. Pomimo bólu i zaleceń lekarskich, kontynuował treningi i zawody. The problem with a lot of weightlifters and people that go to the gym to lift, they don't give their body time to recover. Jego kariera nabrała tempa, a w 1998 roku zdobył swój pierwszy tytuł Mr. Olympia. Oh yeah, I blacked out for about, I want to say 15 minutes. Po zakończeniu swojej imponującej kariery w 2007 roku rozpoczął długą i trudną walkę z konsekwencjami ekstremalnych treningów. And he's already had 2 hip replacements. He's had over 13 surgeries. Which is, Coleman przeszedł swoją pierwszą operację kręgosłupa tuż po zakończeniu kariery, choć potrzebował jej już dekadę wcześniej. No, that's a surgeon's nightmare to try to operate on someone's spine who's had 12 other surgeries or 13 other surgeries. Jego kręgosłup jest w większości zespolony, z wyjątkiem jednego dysku. Well, anyway, those screws ended up breaking. And in the process of breaking, they broke bones in my back. Te liczne operacje, w tym wielokrotne zabiegi na miednicy, szyi i plecach. So in the process of fixing all that, he ended up putting in 6 screws, 2 cages. The cage was so big, they were about this big around. Przyczyniły się do trwałego uszczerbku na jego zdrowiu i niemalże doprowadziły do paraliżu. Pain was so bad that pain medication didn't work. So I didn't sleep for a little while there. Being in pain 24 hours a day. Mimo utraty większości mobilności i ponad tuzina poważnych urazów, Coleman nie rezygnuje z treningów. You back at the gym? Yeah, I'm back in the gym and I can work legs and stuff, but I just can't go real heavy. But Sometimes 5 a day, every single day. They're called oxycodone. Coleman, zamiast skupić się na zwalczaniu przyczyny bólu, postanowił maskować go, sięgając po coraz to silniejsze leki przeciwbólowe. Z biegiem lat Ronnie coraz częściej i w coraz większych ilościach zażywał oksykodon. That's a really strong narcotic that can probably put a horse to sleep. And he's taken it and still having pain. So that tells me that, you know, the amount of pain that he's having is actually really real.
Jego dawki osiągały alarmujące poziomy aż do 150 mg dziennie. I'm quoting to use like 150 milligrams per day, which is an insane amount. Like when I had surgery, I used 40 milligrams once. Like I think I used it for a day and a half. Like so I cannot even imagine what it does at that dose. I think I got 40 milligrams for my wisdom teeth surgery, and when I was driving to class the next day, my reaction time was like 3 seconds delayed. And that was just like the same dosage you got, so I can't even imagine blasting that. Coleman, mimo intensywnego bólu, który towarzyszył mu przez większość kariery, kontynuował intensywne treningi, podnosząc niewiarygodne ciężary. Remembered an interview with Flex Wheeler where he discussed that one time he and the boys and Ronnie Coleman went to a club and they were drinking vodka and he tried to get him drunk and that he just slammed a whole bottle of vodka and he was not even touched by it, because I also tested this, my theory. I took some again and I was drinking alcohol and I never drink alcohol. My tolerance is absolutely shit. Like I cannot even handle 2 glasses of wine, and back then I could drink a few glasses of whiskey and I also mixed it with vodka and I was not phased at all. Problemem w przypadku Colemana nie była jednak tylko ilość leków, ale przede wszystkim ich rola. Zamiast służyć jako narzędzie do leczenia, stały się one maską, ukrywając prawdziwe problemy zdrowotne. When he injured his spine at first, he said that he felt something, just a slight pop or something like that. And then he proceeded training. Każda nowa dawka leku pozwalała na chwilowe złagodzenie bólu, ale równocześnie zaciemniała obraz rzeczywistego stanu jego ciała. Nowe kontuzje i zmiany w organizmie, które mogły być wcześniej zdiagnozowane i leczone, były ignorowane lub przeoczone, ponieważ ból, główny sygnał ostrzegawczy, był tłumiony. A lot of pros from back in the day admit to utilizing painkillers for training. Jego historia jest także przykładem szerszego problemu wpływu opioidów na społeczeństwo amerykańskie. Leki te, promowane jako bezpieczne i skuteczne w walce z bólem, okazały się mieć ciemną stronę. I was like super happy, concentrated, my cognition was, I thought it's improved, but like I was talking gibberish, but I was not aware of it, and my behavior was completely whacked, but I was not able to tell until I got off. Ronnie Coleman, będąc ikoną w świecie kulturystyki, pokazał światu, że nawet najbardziej wytrzymałe ciało jest podatne na zniszczenie. Jest to również przypomnienie, że w walce z bólem kluczowe jest leczenie przyczyn, a nie tylko maskowanie objawów. If you're continuing to do something and you have to keep going back in order to feel good, it probably isn't the best thing for long-term relief and you probably need something different. Coleman przez większość swojej kariery sportowej polegał prawie wyłącznie na usługach chiropraktyka. Chociaż ten rodzaj leczenia może być skuteczny w krótkim okresie, szczególnie przy drobnych kontuzjach lub dolegliwościach, to jednak nie zastępuje kompleksowej opieki zdrowotnej. Ronnie has now suffered another herniation of his lower back because I believe a proper rehabilitation plan was not in place and simply passive therapies and pain management was what he was working with, but not addressing the root of the issue and changing his function for the long term. Regularne wizyty u chiropraktyka, choć przynoszą chwilową ulgę, nie rozwiązywały głębszych problemów zdrowotnych Colemana. My foot would just start going numb. I'm like, wait a minute, something's wrong. So what Ronnie is describing is a reherniation of a disc that is now once again causing nerve encroachment, which is causing nerve-based symptoms down the leg. Zamiast szukać przyczyn swoich problemów zdrowotnych i stosować odpowiednie strategie, Coleman skupiał się na tymczasowym łagodzeniu bólu. Taka strategia, choć pozornie efektywna, prowadziła do pogłębiania się istniejących problemów. This is his life, this is how he makes his money. So it is understandable to know that he's going right back to it. Niestety, zamiast skupić się na kompleksowej rehabilitacji i zmianie podejścia do treningu, Coleman kontynuował swoje dotychczasowe metody. Mimo iż początkowo wydawało się, że chiropraktyka i terapia masażu przynoszą ulgę, brak holistycznej opieki medycznej zemścił się ponownie, kiedy ból i drętwienie w nodze powróciły podczas treningu. Ważne jest, aby nie lekceważyć długoterminowego zdrowia i nie polegać wyłącznie na metodach, które maskują objawy. Holistyczne podejście do zdrowia, które obejmuje zarówno prewencję, jak i leczenie, jest kluczowe do utrzymania długotrwałej sprawności i uniknięcia poważnych problemów zdrowotnych.